Lubię grać w stare gry, bo one w przeciwieństwie do tych wydawanych obecnie były dopracowane i nie miały tylu błędów. No w każdym razie nie takich, które by uniemożliwiały grę. No i więcej w nich było pasji, a mniej skoku na kasę. Gdyby mnie było stać na podkład dźwiękowy do tego odcinka, to puściłbym w tle Mamonę Republiki. No ale jako, że mamony na mamonę nie mam, to chętnych prosiłbym o samodzielne wyobrażenie sobie, że ta piosenka właśnie sączy się z głośnika. To taki jakby albański wirus komputerowy, nie urażając Albańczyków. Mam nadzieję, że tego rodzaju apel nie ma jeszcze własnej pozycji w cennikach Zajksu. No ale dobra, skoro muzyka już gra, to zaczynamy. W tym odcinku opowiem o ostatniej, 6. części przygód Commandera Keena, czyli o Aliens Ate My Babysitter. Tak, wiem, pierwsze zdanie i wszystko co powiedziałem to nieprawda, bo w 2000 roku na Game Boya wyszedł jeszcze jeden Keen. Tego Keena jako akolita Derdosa zwyczajnie nie uznaję i już. Także jeśli kogoś w tej chwili obraziłem, no to trudno. Jakoś to przeżyję. Jak coś, to możecie dać wyraz swojemu oburzeniu w komentarzach. Ja tymczasem przejdę do rzeczy. Na początek wyjaśnię, o co chodzi z tą mamoną. W sumie mówiłem już o tym częściowo w poprzednich odcinkach, także będzie to wersja w telegraficznym skrócie. Tak, żeby nie wyszło, że ciągle gadam o tym samym. Rok 1987. Scott Miller wymyśla sposób na sprzedaż shareware. Dzieli gry na 3 do 4 części i pierwszą rozdaje za darmo, podczas gdy za pozostałe oczekuje zapłaty. Scott Miller zakłada Apogee i wydaje kilka gier. Graczom podoba się nowa forma sprzedaży, więc firma odnosi sukces finansowy. Miller zamiast samodzielnie tworzyć kolejne gry, nawiązuje współpracę z Johnem Romero, którego kojarzy jako twórcę gry Pyramids of Egypt, wydanej pod szyldem Softdisk. Apogee wydaje grę Commander Keen Invasion of the Vorticons. Gra, zgodnie z modelem Apogee, jest podzielona na 3 niezależne epizody, z których pierwszy jest darmowy, a 2 pozostałe płatne. John Romero, John Carmack, Tom Hall i Adrian Carmack odchodzą z Softdisk i zakładają id Software. Invasion of the Vorticons sprzedaje się fantastycznie. Szybko zapada więc decyzja o stworzeniu kontynuacji pod roboczym tytułem Goodbye Galaxy. Do id Software dołącza Mark Rain, który forsuje decyzję, aby na Goodbye Galaxy składały się 2 epizody zamiast 3. Apogee wydaje Goodbye Galaxy, który notuje znacznie słabszy wynik od swojego poprzednika. Według Scotta Millera jest to spowodowane poprzez odejście od tzw. magicznej formuły Apogee, czyli 1 darmowego epizodu i 2 płatnych. Tymczasem niedoszły 3 epizod Goodbye Galaxy zostaje wydany przez Formgen pod tytułem Aliens Ate My Babysitter. Widać więc, że omawianą w tym odcinku grę można rozpatrywać w kategoriach skoku na kasę. Skoku raczej niezbyt udanego, ale o tym później. Aliens Ate My Babysitter ma dość przewrotny tytuł, bo do zjedzenia opiekunki wcale nie doszło. Także jest to taki trochę, uwaga, nowomowa, bait, zanim baity były modne. Zamiast rzeczonego zjedzenia, opiekunka Billego została porwana przez blogów z planety Fribulus Zax. Ma się rozumieć, jeśli Commander Keen w porę jej nie uratuje, to Molly, bo tak ta opiekunka ma na imię, faktycznie zostanie przez nich zjedzona. Także wieje grozą od samego początku. Mimo że jest to 6. epizod Commandera Keena, to akcja niekoniecznie dzieje się po epizodach znanych z Goodbye Galaxy. Nie żeby to miało jakieś większe znaczenie. Cała ta historia jest nam przedstawiona w stylu znanym z Gwiezdnych Wojen. Co ciekawe, nie jest tak po prostu wyświetlana na początku gry. Aby ją zobaczyć, trzeba kolejno uruchomić demo w menu, wcisnąć Escape, aby wrócić do głównego menu, a następnie wybrać opcję Return to Game. Dlaczego akurat tak? Tego nie wiem. Jeśli intro jest easter eggiem, to chłopaki z id chyba trochę przegięli z tą ukrytą zawartością.
Konstrukcyjnie gra jest bardzo podobna do poprzednich części. Mamy mapę planety, w tym przypadku jest to Zax, po której możemy sobie chodzić i wybierać etapy. Dostępność etapów jest w pewnym stopniu ograniczona geograficznie. Czasem, aby przejść dalej, potrzebny jest przedmiot, który zdobyć można na końcu któregoś z wcześniejszych etapów. Także nie można od razu pójść sobie na sam koniec i uwolnić Molly. Trzeba choć trochę się pomęczyć. Jak już przy męczeniu jesteśmy. Gra udostępnia 3 poziomy trudności, które różnią się od siebie przede wszystkim ilością przeciwników. Tych jest kilka rodzajów. Bardzo podoba mi się, że różnią się oni czymś więcej niż tylko wyglądem i odpornością na strzały. Zacznijmy od tego, że niektórych w ogóle zabić, znaczy się ogłuszyć, bo w tej grze nikogo nie zabijamy, tylko ogłuszamy. Tak, no więc nie każdego przeciwnika w ogóle można ogłuszyć. To tak na początek. Dalej, poszczególni przeciwnicy zachowują się w różny sposób, a dokładniej atakują nas na różne sposoby. Ci najłatwiejsi po prostu idą w naszą stronę, inni biegną, jeszcze inni plują czymś dziwnym. Są też tacy, którzy rzucają się na plecy, aby nas podrapiać swoimi odnóżami. W ogóle co za pomysł na atak. No ale to nie wszystko. Flekt, bo musicie wiedzieć, że podobnie jak w poprzednich częściach, wszyscy przeciwnicy mają swoje oficjalne nazwy. No więc Flekt odbija nasze strzały, także strzelając w niego sami możemy siebie ogłuszyć, co oczywiście nie jest zbyt pożądane. Jest też taki wielki zielony stwór z wielką maczugą, którą wali w ziemię, co też czasowo nas unieruchamia. No i są też tacy, co czają się na suficie. Coś takiego to ja już w jakiejś grze widziałem, no ale to było dawno, jakieś pół życia temu. No nieważne. Jak widać w grze jest sporo różnych przeciwników. Jeśli chodzi o etapy, to tych w grze jest 17, z czego jeden jest ukryty. W porównaniu z poprzednimi częściami, tych obowiązkowych jest jakby więcej. Same etapy nie są ani przesadnie duże, ani szczególnie trudne. No chyba, że gramy na poziomie hard i mamy ambicje zebrać absolutnie wszystkie możliwe punkty. Wtedy może być ciężko, bo w tej części zgrzyty silnika i błędy dają o sobie znać bardziej niż w poprzednich epizodach. Część etapu, która jest niedostępna bez użycia kodów czy exploita, no to już znany motyw, ale przechodzenie przez ściany, czy już w ogóle pochyłe platformy jako całość, no to już jest zupełnie nowa jakość, a raczej byle jakość. Wszelkie pochyłości są zazwyczaj źródłem frustracji, bo sterowanie postacią, które w kinach z natury nie jest zbyt precyzyjne, w przypadku pochyłości zmienia się w zasadzie w kompletną loterię. To dość wkurzające. Prawie tak wkurzające jak przemieszczanie się ukrytymi korytarzami. No bo w tej grze, tak jak w poprzednich z tej serii, jest sporo ukrytych miejsc i skrytek z dodatkowymi punktami. To jest fajne. Przynajmniej póki taka skrytka nie jest zbyt duża. Gorzej jeśli ukryty jest większy korytarz. Chodzenie na ślepo, kiedy nie widać ani zarysu korytarza, ani naszej postaci, już takie fajne nie jest. Wolałbym, aby ukryty korytarz po odkryciu stawał się już widoczny. Coś w stylu rozwiązania, jakie zastosowała Amanita Design w grze Krix. Poza tymi nieszczęsnymi skrytkami, grafika stoi na przyzwoitym poziomie. Wszystko jest duże, wyraźne i dość spójne. Tła czasami wydają się nieco przekombinowane, przez co nie zawsze wiadomo, co jest tłem, a co platformą, ale poza tym jest całkiem przyzwoicie. Nie ma się co czepiać. Muzyka. Muzykę robił ten sam człowiek, co w Goodbye Galaxy. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Od takie nieco cukierkowe brzdąkanie, które całkiem dobrze pasuje do tej kolorowej gry. W sumie mamy 9 kawałków, które obsługują poszczególne etapy. Znaczy się, w każdym etapie za tło służy dany utwór. Jest odtwarzany w nieskończonej pętli, co biorąc pod uwagę, że utwory nie są zbyt długie, sprawia, że dość szybko robią się irytujące. A jak jeszcze trafią się ze 2 etapy z tym samym podkładem z rzędu, no to już trochę zaczyna nam ta muzyczka bokiem wychodzić. Także w zasadzie o muzyce nie mógłbym nic szczególnie dobrego powiedzieć, poza tym, że w ogóle jest. No gdyby nie jeden utwór. Otóż w finałowym etapie za podkład robi melodia, która z powodzeniem mogłaby trafić do którejś z części XCOM. Zresztą posłuchajcie sobie sami.
Wypadałoby na koniec jakoś tą grę podsumować, szczególnie, że jest to ostatni Commander Keen. Cóż, jest to dość poprawna platformówka, z ciekawymi przeciwnikami, niezłymi etapami, cukierkową grafiką i pasującą do niej muzyką. Jeśli jednak przyjrzeć się jej dokładniej, to znaleźć można ukryte korytarze, czy wręcz cały dodatkowy etap. Niestety gra zasłynęła też dużą ilością błędów, które zauważyć można już bez specjalnego przyglądania się. Mimo to, w 6. epizod Commandera Keena zagrać warto, szczególnie jak się komuś podobały poprzednie części. Historycznie gra sprzedała się poniżej oczekiwań. Twórcy obwiniali za to m.in. fatalny projekt okładki, który stworzyła firma wcześniej projektująca opakowania dla herbaty Lipton. Czy ta okładka faktycznie jest taka fatalna? No nie wiem, ale ja gier po okładkach raczej nie oceniam. Zresztą herbaty również. Tak czy inaczej, ostatni Keen sprzedał się mimo wszystko wystarczająco dobrze, aby id Software kontynuowało współpracę z Formgen. O tym, co z tego wynikło, opowiem już w innym filmie w bliżej nieokreślonej przyszłości. I to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że miał być już dawno temu, no ale wyszło jak wyszło. Postanowiłem wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji i teraz już nie będę mówił, kiedy będzie film o kolejnej grze. I jak zasubskrybujecie kanał, to dostaniecie powiadomienie. Zanim jednak pojawi się film o kolejnej grze, będzie Longplay z Aliens Ate My Babysitter. Z racji tego, że to ostatni Keen, postanowiłem się postarać i przejść tą grę na hardzie, zdobywając komplet punktów. Ten film będzie jakoś niedługo, bo w zasadzie jest już gotowy. Tymczasem dziękuję za uwagę, gratuluję wytrwałości, no i do następnego zobaczenia.